Otóż ze względu na specyfikę zbierania informacji możemy wyróżnić następujące testy. Ta idea została stworzona przez Cattella, który mówiąc, że kiedy jakiś atrybut psychologiczny ma być mierzony, to może być zmierzony na 3 sposoby. Objaw może być obiektywny, może zostać to zaobserwowane, albo możemy poprosić o udzielenie nam informacji o tym zachowaniu samą osobę badaną, wykorzystując taką zdolność człowieka, że potrafi być jednocześnie aktorem i obserwatorem, czyli może występować, tak, brać udział w jakiejś sytuacji, zachowywać się w określony sposób, a to jest też przedmiotem świadomej refleksji, że potrafi potem zdać nam z tego sprawę. Pierwszy rodzaj testów zatem to jest taki, w których zachowanie jest zmierzone w sposób bardziej zobiektywizowany, co oznacza ni mniej, ni więcej tylko to, że osoba badana ma ograniczony wpływ na zachowanie. To nie znaczy, że nie ma jego w ogóle, ale ma ograniczony wpływ, a przede wszystkim osoba badająca ma mały wpływ na rejestrację zachowania. Nie dokonuje tutaj ocen, bo na przykład robi to aparatura. Nie ma tego na tym slajdzie, ale tutaj zaliczamy też te wszystkie takie próby laboratoryjne, w którym zachowanie jest mierzone na przykład różnego rodzaju reakcje psychofizyczne czy psychofizjologiczne w odpowiedzi na pewne bodźce. Wpływ człowieka wtedy jest tutaj zmniejszony, co nie znaczy, że go nie ma. Przykładem takich metod jest na przykład tak zwany poligraf kłamstwa, tak, w którym zadajemy określone pytania i człowiek musi potwierdzić, czy to jest prawda, czy to jest fałsz. Po fazie wstępnej, kiedy sprawdzamy, jak ten człowiek reaguje, przychodzi faza testowa, gdzie te pytania już dotyczą bardzo konkretnych spraw, tak, które chcemy wyjaśnić. I wszystkie badania pokazują, że poligraf kłamstwa tych reakcji psychofizjologicznych nie do końca kontrolujemy, ale są osoby, które potrafią także poligraf kłamstwa wyniki zafałszować. Więc tutaj pomiar jest bardziej zobiektywizowany. W odniesieniu do klasycznych testów to mamy to zatem takie testy, w których wobec jednostki formułujemy specyficzne zadanie. Mówimy, masz wykonać pewne zadanie, prosimy cię o wykonanie pewnego zadania. Z reguły w tych testach instrukcja dotyczy tego, żeby człowiek wykonał zadanie jak najlepiej. Stąd mówimy, że to są tak zwane testy maksymalnego wykonania. Po prostu rozwiąż to zadanie najlepiej, jak potrafisz. Zatem tu będą testy inteligencji, zdolności, wiadomości czy sprawności psychomotorycznej. Ze względu na kryterium czasu, testy maksymalnego wykonania mogą być testami mocy. Test mocy to jest wtedy, kiedy jest tam ileś zadań w teście i nie ma ograniczenia czasowego, tylko osoba badana rozwiązuje tak, że może zmierzyć się z wszystkimi zadaniami i wówczas mamy 2 wskaźniki, znaczy liczbę zadań rozwiązanych prawidłowo, no i oczywiście błędy są w tych zadaniach, ale także czas. Z uwagi na to, że takie badania mogą trwać dość długo, bo osoby refleksyjne, które będą te zadania wykonywały, to potrzebują sporo czasu i w związku z tym badanie będzie się mocno przeciągało, stosuje się testy z ograniczeniem czasowym. W testach z ograniczeniem czasowym wprowadzamy zatem pewien limit. To znaczy mówimy, badanie trwa godzinę, jeżeli nie zdołałeś rozwiązać wszystkich zadań, no to po godzinie to badanie się kończy. To oczywiście powoduje zaostrzenie kryteriów i uruchamia jeszcze nieco inne procesy niż w testach mocy. Mamy zatem wtedy 3 rodzaje zadań. Zadania, które ktoś rozwiązał prawidłowo, które rozwiązał błędnie, podał odpowiedź błędną, oraz zadania, z którymi nie zdołał się zmierzyć. I wreszcie są testy szybkości, gdzie najczęściej jest tak, że zadania są bardzo proste. Każdy je potrafi rozwiązać, ale kryterium poziomu wykonania jest czas. Na przykład w doborze zawodowym stosuje się właśnie jest tak zwana skrzynka poleceń. Kolejno trzeba wykonywać pewne czynności, jakąś tam otworzyć kluczem jakąś kłódkę, tę kłódkę wrzucić do innego i to przenosi nas jakby od kolejnego zadania. One są bardzo proste, mechaniczne, natomiast kryterium po prostu jest czas jakości wykonania.
Tu zadania są bardzo proste. W testach mocy, ale zwłaszcza w testach z ograniczeniem czasowym, zadania są najczęściej rozmieszczane tak, że według poziomu trudności. Chodzi o to, żeby na przykład osoby refleksyjne nie zacinały się na bardzo trudnym zadaniu, które by było gdzieś z przodu, tak? I dotąd by nie chciały się poddać, a czas by płynął, tak? A one by usiłowały to zadanie rozwiązać, które jest powyżej ich możliwości. Więc przy rozłożeniu na poziomie trudności, no to zakładamy, że człowiek tak przeskakuje zadania o określonym poziomie trudności, no i dalszych już nie potrafi wykonać. W tym znaczeniu, że tak nawet jak się z nimi nie zmierzył, to ich poziom trudności jest tak duży, że najprawdopodobniej też by ich nie był w stanie rozwiązać. Czyli to jest pomiar bardziej zobiektywizowany. Drugi rodzaj informacji, który zbieramy, to jest za pomocą tak zwanych metod samoopisowych. Niekiedy mówimy, że to prosimy tutaj osobę badaną o relację o jej własnym zachowaniu. Czyli test będzie rejestrował samoopis typowego zachowania. Są tutaj wszystkie inwentarze psychologiczne, na przykład inwentarze osobowości, ankiety, które zbierają informacje, czy arkusze biograficzne. Otóż różnica jest taka, że na przykład kwestionariusz psychologiczny, no to pyta na przykład o różnego rodzaju preferencje, o wartości. Natomiast arkusze, powiedzmy, biograficzne, które są przy kwalifikacji do zawodu na przykład stosowane, no to zbierają najczęściej tego typu informacje, które mogą być sprawdzone. Czyli tam pytamy się, no dobrze, jakie masz formalne wykształcenie, ktoś nam zaznacza, a potem możemy to zweryfikować, mówiąc na przykład, no to proszę pokazać dyplom, tak? Proszę pokazać świadectwo skończenia jakiegoś kursu. W kwestionariuszach czy w inwentarzach osobowości to by było bardzo trudne, no bo ktoś mówi, no ale ja mam takie preferencje, ja powiedziałem zgodnie z prawdą i zweryfikowanie tego wcale nie byłoby takie proste. Ale czyli drugim źródłem informacji to jest, co człowiek nam sam może powiedzieć. Jest bardzo wiele takich konstruktów, w których tak na dobrą sprawę nie mamy innego źródła informacji. No bo proszę Państwa, no jakbym Państwa zapytał na przykład o Państwa sny, no kto może wiedzieć, co nam się śniło? To znaczy, to tylko my jesteśmy wiarygodnym źródłem informacji. I oczywiście wadą tych technik jest to, że o ile w metodach zobiektywizowanych ja nie mogę pokazać się w lepszym świetle niż jestem, tak, bo jest bariera, znaczy bardzo chcę, ale nie jestem w stanie przeskoczyć samego siebie, ale mogę symulować, czyli udawać, że jestem gorszy. O tyle w tych metodach one są bardzo miękkie pomiarowo, dlatego że ja mogę manipulować odpowiedziami w obu kierunkach. Znaczy mogę się pokazać lepszym niż jestem, no bo powiem, że jestem lepiej przystosowany, nie mam różnych problemów osobistych, emocjonalnych, ale mogę też się pokazać zależnie od okoliczności, że jestem no, gorszy, w gorszym świetle, w negatywnym świetle. Mogę się oskarżać, tak jeżeli by mi zależało na przykład na diagnozie negatywnej. Czyli one są większe, bo podlegają większej liczbie zniekształceń. Nie mówiąc już o zniekształceniach poznawczych, to będziemy mówili o tym w pewnym momencie, że wtedy, kiedy człowiek sam relacjonuje swoje zachowania, no to musi zdawać sobie też sprawę z tego, jakie to zachowanie w jego wypadku jest. Znaczy, żeby dostarczyć no, miarodajnej odpowiedzi. I wreszcie trzeci to jest, w którym jednostka jest obserwowana albo w specyficznej sytuacji, czyli na przykład jest sytuacja zadaniowa. Trzeba wykonać bardzo złożone czynności, wtedy prosimy człowieka o wykonanie. Nie ma innej miary, jak tylko po prostu oko obserwatora. No to przykładem takiej próby, gdzie oko obserwatora decyduje, to jest na przykład, proszę Państwa, jazda figurowa na lodzie. Tak? I wiadomo, że tam się bierze pod uwagę względy takie bardziej obiektywne, to, że ktoś się przewrócił, na co, mówiąc w cudzysłowie żartobliwie, wszyscy czekamy, bo to wreszcie coś się stało. Albo wykonanie, nie wiem, skoku z poczwórną pętlą, no bo to wreszcie jest jakieś takie novum, ale są takie kryteria brane pod uwagę jak wartość artystyczna. No to się nie da inaczej zobaczyć, tak, niż tylko poprzez to, że specjalista, który zna bardzo dobrze te skoki, potrafi ocenić je z punktu widzenia jakości wykonania takiego baletowego, elegancji ruchów, tak, płynności ruchów, no to, że to oko obserwatora tylko oceni. Więc jednostka wtedy jest wykonuje specyficzne zadanie, jest obserwowana lub ogólnie w wielu różnych sytuacjach, czyli kogoś obserwujemy w dłuższym czasie i oceniamy jego zachowanie. Otóż cechą obserwacji jest to, że ona musi być przygotowana.
To znaczy obserwatorzy muszą być wyćwiczeni, muszą umieć wyodrębniać zachowanie, oceniać ich intensywność, tak żeby jak obserwuję jedną osobę, no to potem potrafię powiedzieć, ta osoba zachowywała się w określony sposób zdecydowanie częściej niż inna obserwowana osoba. Czyli oni tu muszą mieć doświadczenie w obserwacji, przygotowuje się tu wtedy też specjalne arkusze obserwacyjne, na których oni dokonują, żeby to jednak w miarę zobiektywizować. Nie to, że ja sobie potem z głowy przypominam, ile to razy było, tylko że na przykład notuję poszczególne akty zachowania. Lub w warunkach laboratoryjnych, tak, zorganizowanych przez psychologów, albo w warunkach naturalnych, gdzie na przykład są takie próbki pracy zawodowej, że kogoś się prosi o wykonanie pewnych czynności, on je wykonuje i my oceniamy, czy on, jak sprawnie on to wykonał, jakiego typu kłopoty miał, tak. Zwłaszcza wtedy, kiedy się stosuje różnego rodzaju tam pułapki, tak, że on musi podjąć specyficzne decyzje. I my wtedy oceniamy, czy jak on sobie z tym radził, czy wykazał odpowiednią odporność na stres, czy też no, w takich warunkach no, demonstrował kompletną bezradność. Stosuje się nie tylko takie pełne arkusze obserwacyjne, to kiedyś było niezwykle modne, na przykład, że dla nauczycieli szykowano takie arkusze obserwacyjne, którzy oceniali, patrząc na klasę, tak poszczególne dzieci, jak te dzieci się zachowywały w trakcie lekcji i także w trakcie zajęć pozalekcyjnych. Stosujemy też specjalne skale, na których można, ci obserwatorzy, skale często ilościowe, tak, że potrafimy ocenić, czy w jakim stopniu dziecko jest towarzyskie, czy ono inicjuje rozmowy, czy nie. I oczywiście no, także nie tylko dzieci, no, ale także osoby dorosłe, arkusze szacowania cech. I tutaj trzeba odróżnić dwie rzeczy. Obserwacja jest najczęściej dokonywana przez osoby wyszkolone. To nie muszą być psychologowie, chociaż często psychologowie. Muszą być te osoby przygotowane i cała procedura obserwacji jest przygotowana, ale stosujemy też metodę szacowania. Szacowanie polega na tym, że pytamy o wiedzę gorącą. Czyli jak osoby się znają, to na przykład byśmy oceniali kogoś z rodziny, kogoś znajomego, czy kolegę ze studiów, z którym na przykład no, już 2 lata się znam, no to powiemy, dobrze, to jak go znasz, to wypełnij za niego taki arkusz, oceń go na tej liście, jak on się zachowuje. Czyli na wiedzy gorącej wtedy nie mówimy, że to jest obserwacja, tylko że szacowanie. I w psychologii różne formuły szacowania są. Stosuje się no właśnie szacowanie przez nauczycieli, przez rodziców, na przykład to jest takie źródło informacji, gdzie rodzice na podstawie swojej wiedzy o dziecku oceniają dziecko. Wreszcie taka najbardziej popularna forma, no to przez inne osoby, tak, jakby z tej samej generacji, czy z tej podobnej grupy zawodowej, czyli znajdują się na jednym szczeblu. Także w wariantach rozszerzonych przykładowo jest bardzo modna tak zwana ocena 360 stopni w firmach, gdzie moje zachowanie jest szacowane no nie tylko przez tych peers, czyli tych, którzy są na moim poziomie zatrudnienia, tak, na tych podobnych stanowiskach, ale także podwładni, jeśli mam, i dlatego 360 to w koło, tak, osoby z innych działów z mojego poziomu, ale też i moi zwierzchnicy. Wtedy mamy pełnię ocen jakby z wszystkich osób, które mnie znają, które ze mną współpracują w różnych sytuacjach, gdzie ja występuję jako podwładny, albo jako zwierzchnik, albo jako kolega z pracy. Wtedy uzyskujemy jakby pełną opinię o tym, jak ja w firmie funkcjonuję. Więc to są 3 takie podstawowe źródła informacji i od tego się zaczyna specyfika, tak wynika specyfika testów. Od razu zresztą powiem, że te 3 poziomy przy diagnostyce osobowości tak trochę nie przystają do siebie, to znaczy Cattell już się na tym potknął, to była jego hipoteza, że każdą cechę na przykład można zmierzyć na 3 różne sposoby i najlepiej, że jest pomiar zobiektywizowany, a jak się nie da, no to możemy poprosić innych, żeby ocenili albo zaobserwować coś, a jak się nie da, bo zachowanie jest specyficzne, to możemy człowieka poprosić. I czy tu będzie zgodność? Okazuje się, że jest duża zgodność w diagnostyce osobowości pomiędzy no właśnie obserwacją, szacowaniem i samoopisem, a te metody zobiektywizowane, testowe odstają. Czyli innymi słowy, gdybyśmy oceniali na przykład tempo ruchów poprzez na przykład sposób poruszania się, tempo mówienia i tak dalej, no to osoby szacujące, obserwatory i to, co człowiek mówi o sobie, jest w pewnej zgodności, ale metody już takie laboratoryjne, które szacują tempo ruchów, czy zdolność do utrzymywania tempa ruchów, no to ten wynik już tutaj nie będzie w tak silnym związku